Europejska Agencja Kosmiczna pracuje nad projektem PAVER, czyli po polsku Brukarz. Co to jest i jak zamierzają tego dokonać? Zapraszam na Astronewsa. Astronauci po powrocie na Księżyc najprawdopodobniej będą więcej jeździć niż chodzić, ale żeby powstrzymać kłęby pyłu będą potrzebne im drogi. Europejska Agencja Kosmiczna testuje tworzenie powierzchni nadającej się do ruchu drogowego poprzez stopienie symulowanego pyłu przy pomocy potężnego lasera. Pył księżycowy jest bardzo drobny, ścierny i lepki, a w epoce Apolla zatykał sprzęt, a skafandry ulegały erozji. Dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wybrukowanie obszaru takich jak drogi i lądowiska, a pomysł topieniu piasku w celu budowy był już proponowany w 1933 roku. W ramach projektu PAVER pod kierownictwem Niemieckiego Instytutu Badań i Testowania Materiałów wraz z Uniwersytetem w Aalen w Niemczech, Liquefier System w Austrii i niemieckiego Uniwersytetu Cloud Start Technologies i wsparciu Instytutu Fizyki Materiałów Przestrzeni niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki DLR. Konsorcjum PAVER wykorzystywało 12 kW laser molekularny CO2 do stopienia symulowanego pyłu księżycowego w szklistą stałą powierzchnię, aby w ten sposób utwardzić powierzchnię Księżyca. Jak twierdzi inżynier materiałowy ESA Advenit Makaja, umieszczenie lasera molekularnego CO2 nie byłoby praktyczne do osiągnięcia. Podobnego wyniku, czyli stopienia pyłu, byłoby wykorzystywanie soczenek Fresnela o średnicy kilku metrów, które skupiając światło słoneczne mogłoby osiągnąć podobny efekt. Poprzednie projekty wykorzystywania skupionego światła były ograniczone do małych plamek stopienia, od średnicy kilku milimetrów do kilku centymetrów. Jednak na Politechnice Clausthal konsorcjum osiągnęło wielkość od 5 do 10 cm, co jest wystarczające do praktycznej budowy. Opracowana strategia pozwala na tworzenie trójkątnych, wydrożonych kształtów, które po połączeniu ze sobą jak kafelki będą tworzyć stałą powierzchnię. Advenit także dodaje, tu cytat, właściwie okazało się, że łatwiej jest pracować z regolitem o większym rozmiarze plamki, ponieważ w skali milimetrowej podczas ogrzewania powstają stopione kulki, których napięcie powierzchniowe utrudnia łączenie. Większa wiązka wytwarza stabilną warstwę stopionego regolitu, który łatwiej kontrolować. Uzyskany materiał jest podobny do szkła i kruchy, poddawany głównie działaniom sił ściskających skierowanych w dół. Nawet jeśli się zepsuje, nadal możemy go używać i naprawiać, jeśli to konieczne. Zostało także odkryte przez zespół, że nagrzewanie wschodzonego toru ponownie może doprowadzić do jego pęknięcia. Dlatego postawiono na kształt geometryczny, żeby zminimalizować skrzyżowania. Pojedynczy stop ma głębokość 1,8 cm i drogi będą się składać z kilku warstw w zależności od obciążenia. Szacuje się, że lądowisko o powierzchni 100 m2 będzie można wybudować w około 115 dni. Jeśli podobają Wam się moje filmy, zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję, bardzo mnie to motywuje do dalszego działania. Ja Was odsyłam na stronę Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie możecie znaleźć więcej szczegółów na ten temat, a my widzimy się już niedługo. Cześć!